Cześć, witajcie. Jeszcze krzesło mokre. Nawet muszę chyba iść sobie po jakąś ścierkę i wytrzeć. Tak to jest. Godzina 8 rano. Rosy pełno. Słonko jeszcze świeci. Ale krzesła mokre. Stół zresztą też. Chyba sobie już usiądę. No tak, słonko mi świeci prosto w oczy. Witam Was serdecznie w kolejną niedzielę, kochani. Dzisiaj troszeczkę później film, no ze względów takich, że praca pochłonęła mnie całkowicie i musiałam po prostu najpierw zrobić to, co jest najważniejsze, ale nie chciałam Was zostawiać w kolejnym tygodniu bez żadnego filmu. Dzisiaj będę zbierała moje pierwsze dynie i pomyślałam sobie, że często zbieramy te nasze dynie, uprawiamy te dynie, a potem zastanawiamy się, co z nich zrobić. Ja tych dyni nie mam dużo, bo ja mam malutki ogródek. W związku z tym tylko kilka krzaczków dyni tej różnej, jaką udało mi się uprawić, mam. Ale pomyślałam, że zrobię sobie sok z dyni. Pamiętam, że jak byłam nastolatką, moja ciocia miała wtedy dwie małe córeczki i skądś dostawała taki soczek, on się chyba nazywał bobofrut. On był na bazie marchewki z innymi różnymi dodatkami. W czasach, kiedy ja dorastałam, w sklepach nie było takiego towaru. Gdzieś tam ona miała jakieś wejścia i dostawała te soki. I słuchajcie, zawsze liczyłam na to, że chociaż jedną buteleczkę od tej mojej cioci dostanę, żeby się napić tego soku. Jeszcze w tamtych czasach też nie było tyle przepisów na te różne soki, które można teraz sobie super zrobić i zapasteryzować i trzymać na zimę i je potem pić. A teraz w dobie internetu, gazet, wszystkich innych mediów mamy tyle przepisów, że trzeba z nich skorzystać. I to, co uprawiamy, nie powinno się w ogóle zmarnować. Dlatego tutaj za mną widzicie moje słoneczniki. Słoneczniki pięknie rosły, są to słoneczniki ozdobne, ale myślę, że jak będzie zima, to ptaki skorzystają z nasion tego słonecznika. W poprzednim odcinku mówiłam Wam, że w zeszłym roku próbowałam ususzyć po całości takie słoneczniki, ale później one zaczęły gnić z tej strony i zaczęła pleśń wchodzić na nasionka i musiałam po prostu wyrzucić. Nie będę pleśnią karmić żadnego ptactwa. I to jest słonecznik, który obcięłam wczoraj, dlatego on jest jeszcze dosyć świeży, ale te słoneczniki, które wycięłam w którymś odcinku, też Wam pokazywałam, one się fajnie dosyć ususzyły i zrobiłam tylko tak, że je poprzerywałam i wyskubałam wszystkie te nasionka, o właśnie w ten sposób, i je suszę po prostu bardziej na płasko, nie martwiąc się o to, że ten słonecznik będzie, słuchajcie, pleśniał. Także tutaj taka szybka metoda. Korzystajmy ze wszystkiego, dokarmiajmy ptaki zimą. Myślę, że na pewno któreś z ptaków się tutaj skusi na takie nasionka. Wcześniej pomyślałam sobie, że o nie, to musi być słonecznik jadalny. Wcale nie. Przecież ptaki skubią wszystko, co znajdą i skubią dzikie rośliny też i nasionka dzikich roślin. Dlaczego nie mają skubać tego słonecznika ozdobnego? Zobaczymy. Także tak sobie będę ten słonecznik skubała, ale to dopiero po podsuszeniu. I zobaczcie, miałam chyba z 5 takich niewielkich główek słonecznika i tu już mam praktycznie ususzony taki słonecznik właśnie dlatego, żeby później wsypać ptakom. Rozsypię później też na taką pojedynczą warstwę, żeby na pewno mieć tą pewność, że on się mi tutaj super ususzy. Potem w torebkę papierową schowam do domku ogrodowego i będę miała praktycznie darmowe jedzenie dla ptaków. No a tak jak wcześniej wspomniałam, dzisiaj dynia, także idę wykopać moją resztkę marchewki. Mam nadzieję, że jej tam nic nie zjadło, bo już naci to praktycznie tam nie widać. No a potem obetniemy dynię i ugotujemy sok. Ciężko w to uwierzyć, ale na razie mamy piękne słoneczko, a
około 12 w południe zapowiadają u nas wichury. Mamy ostrzeżenie właśnie przed wichurami i ma tutaj zacząć padać rzęsisty deszcz. Dlatego też muszę pozbyć się, obciąć resztki moich słoneczników. I chyba najpierw to zrobię, bo muszę tutaj się dostać do tej resztki marchewki. O, jaki grubiutki. O, i jeszcze mi woda kapie na głowę. No dobrze, pierwszy. Nie jest lekko. Te główki, które dojrzały, też obetnę i na pewno wyskubię nasionka. Na razie odłożę sobie tu na bok. Zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze zostało. Tak jak mówiłam, resztki marchewki zbieram. Koniec. Od razu trochę oczyszczona. Potem będzie łatwiej ją kopać. To idziemy po dynię. Mamy troszkę resztka marchewki w tym roku. Bardzo malutka. Ale ponieważ będzie mi potrzebne znacznie więcej marchewki, to wykorzystam marchewkę, którą sobie mroziłam. Tutaj w tym miejscu mam 2 dyńki. Też nie urosły jakieś ogromne. Ale są. To moja pierwsza dynia. Sobie ją zważymy później. Ona ma miękką skórkę i myślę, że tą wykorzystam jako pierwszą. Ta dynia jest taka twarda. Pierwsza z moich przeogromniastych dyń waży 1400. No, było 20 przed chwilą. No dobrze, 1419 gram. Także idziemy do kuchni, będziemy robić sok. Okazuje się, słuchajcie, że wcale tak dużo marchewki to ja nie mam. Ja myślałam, że jeszcze mam jakąś zamrożoną marchewkę, a całkowicie wyszła mi marchewka. Oj, przepraszam, czyli w sumie używałam jej całkiem sporo, tak? Dlatego tylko tą resztkę marchewki, którą miałam dzisiaj w ogródku, pokroję już ją oczyściłam i pokroję ją na mniejsze kawałeczki i ją chwileczkę podgotuję, a w tym czasie przygotuję dynię. Ponieważ tej marchewki jest dosyć mało, ona powinna być też składnikiem bazowym do tego kubusia, to będzie taki sok, wiecie, modyfikowany. Tutaj w tej paczce mam borówkę, która już leżała kilka miesięcy w zamrażarce i myślę, że już ją czas zużyć, żeby po prostu się nie zepsuła. Tutaj jeszcze jakieś resztki truskawek, które też wymagają już zużycia. Dobrze, że umyłam podłogę, także te 2 truskawki jeszcze tutaj wsypię i dodam dosłownie na razie kubek wody, żeby to tylko podgotować. Zużyję tą miękką dynię, bo ja nie chcę, żeby ona mi, słuchajcie, zaczynała gnić tak jak tam na ogródku, także sobie wezmę teraz tą dynię, pokroję, zobaczymy jak ona wygląda w środku. Widzę, że dynia ma dosyć dużo pestek, niestety, także dużo miąższu nie będzie, ale zawsze coś. A że jest skórka mięciutka, to powinna mi tu jeszcze gdzieś... A że skórka jest mięciutka, to powinnam tego miąższu trochę mieć do tej ilości marchewki, którą mam. Tutaj sobie do zlewu włożyłam miskę, żeby mi było łatwiej po prostu obierać. Co? Ja sobie to na razie wyłączę, nie chcę hałasować. Także podgotuję, jak sobie przygotuję wszystko, żeby nie musiała Was narażać na efekty takie niezbyt miłe dźwiękowe. Ponieważ to wszystko zblendujemy później, to i tak nie martwię się o to, jakie to są duże kawałki. Dynia jest mięciusieńka, także takie kawałki zostają po wyciągnięciu prawie wszystkich pestek. Jest dobrze. Dla stałych oglądaczy to wy wiecie, że ja mam malusieńką kuchnię, że wystarczy rozłożyć ręce i moja kuchnia się kończy. Dlatego muszę nagrywać w takich warunkach, a nie innych. I aczkolwiek nie narzekam na to, że to jest mała kuchnia, bo jest mniej sprzątania. Tylko że trzeba się dobrze zorganizować z miejscówką. Mamy to.
Mamy to, także tyle jest tej dyni. Marchewki jest malutko, ale za to będą borówki, resztka truskawek i chyba porzeczki troszeczkę. Także teraz już wstawiam sobie Thermomix na jakieś 5 minut, pogotuję marchewkę, potem wrzucę resztę owoców. Zobaczę, czy mi to odpowiada w smaku, czy dosłodzę to troszkę cukrem, też do smaku. Nie podaję żadnych ilości, słuchajcie, tylko podaję składniki. Moja marchewka już się podgotowała kilka minut i teraz sobie po prostu dorzucę do tego te moje mrożone owoce i dynie. I żeby sobie przyspieszyć też to gotowanie teraz, ja to po prostu zblenduję i niech to się gotuje te 20 minut. A w tym czasie, jak ten mój sok się tutaj gotuje, to pokażę Wam, jak wykonałam kolejną ozdobę na jesień dla osób, które obchodzą, uczestniczą w Halloween. Myślę, że taka propozycja może się przydać na ozdobę przed domem, do domu, czy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie będziecie się bawić podczas tej zabawy. Tutaj zrobiłam kolejny wianek taki jesienny z moich dyni szydełkowych. Jeżeli ma ktoś ochotę na zakup takiego wianka na terenie Anglii, to zapraszam serdecznie do dyskusji. Zostawcie mi w komentarzu informację, że jesteście zainteresowani. A w tym czasie, tak jak mówiłam, gotuje się tutaj, także idziemy zobaczyć, jak wygląda kolejna ozdoba na Halloween. Do następnego projektu wykorzystam deskę, którą sobie przycięłam i oszlifowałam, a także umyłam z tego pyłu i chciałabym zachować część tej deski takiej niemalowanej. W związku z tym przyniosłam sobie świeczkę, którą dawno temu dostałam od siostry, jak bawiła się w decoupage i mi zrobiła taką piękną świeczkę, ale no i teraz, jak widzicie, nie świeciłam jej, bo mi się tak podobała ta kobietka na tej świeczce, że ciężko mi było po prostu tą kobietkę wykorzystywać. Także teraz sobie przejadę tą świeczką tutaj narożniki tej deski, żeby się nie pomalowało. I przyniosłam sobie zwykłą farbę taką do drzewa i do metalu. Także teraz będę chciała sobie taką gąbeczką napaćkać tą białą farbę. Myślałam o malowaniu, ale myślę, że takie ciapkanie też powinno być dobre. Zobaczymy. Także tak sobie to wypaćkam. Wymyśliłam, to nie jest biały kolor, tylko to jest taki szary kolor. Już ta deska moja wyschła. Przygotowałam sobie domowej roboty literki i wycięłam po prostu środeczek. I teraz sobie to rozłożę tak, żeby pomalować te literki w ten sposób. Tak, żeby był napis welcome. Tak się zastanawiam tylko, w którą stronę sobie to wziąć, czy taką deskę do powieszenia, czy tak w ten sposób, czy wzdłuż. Zaraz zobaczymy. W tą stronę podobają mi się bardziej niż taka stojąca decha. Postaram się równą odległość zrobić, także może 15 cm od zakończenia. Zobaczmy, czy tak mi się to zmieści. Tu jeszcze przyjdą elementy dekoracyjne, także tym się nie przejmuję. Teraz bierzemy czarną farbkę i będziemy machać czarną farbką. Czarna farba akrylowa. Trzeba iść po jakiś pojemnik. I ciopiemy. M to chyba wyszło najmocniejsze. I lecimy z literką E. Zrobione. Mamy taki napis welcome. Niech sobie to wyschnie. Tu jest mój kącik wszelakich dóbr, jak mam jakąś, słuchajcie, wenę twórczą. I tak jak Wam pokazywałam, deska została pomalowana farbą.
tutaj jest troszkę uchronione przed malowaniem woskiem. Następnie na tą farbę troszeczkę ją starłam, tą jasną farbę. Nałożyłam tutaj gąbką, po prostu odbiłam literki, które wycięłam z papieru. Do tego dodałam element dekoracyjny. Dodałam element dekoracyjny w postaci takiego nietoperza, a tutaj z przodu narysowałam takiego duszka. Także deska prezentuje się w ten sposób. I ponieważ jest to takie halloweenowe szaleństwo, to dałam po prostu taki sznurek. I tu jeszcze bym chciała po prostu może tak przyczepić dla ozdoby listki. Tak myślę, że jeszcze doczepię. I będzie super dekoracja nawet na wejście do domu. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba taki właśnie wytwór. A ponieważ, słuchajcie, jest jesień, jesienią oprócz takich soków z dyni, ozdób z dyniami, na pewno fajnie jest wypić ciepłą herbatkę, a do ciepłej herbatki przyda się jakieś ciasteczko. Będąc w Polsce ostatnim razem, moja siostra pokazała mi, jak robi ciastka i uczyłam się robić ciastka, także pokażę Wam teraz kilka ciastek mojej produkcji. Jestem na etapie uczenia się ich wyrobu, ale mam nadzieję, że po jakimś czasie te ciastka będą tak idealne jak mojej siostry. A jeżeli byście byli zainteresowani kupnem ciastek od mojej siostry, to zapraszam Was na Instagram. Tutaj profil mojej siostry to jest Ciacho dla Ciebie. Także pokażę Wam jej ostatni wyrób. O. To jest po prostu naprawdę coś pięknego. I tu kolejne. Teraz robiła takie piękne jeżyki. Urodzinowego torta. Także profil Ciacho dla Ciebie. Zapraszam Was serdecznie. A tak jak mówiłam, siostra mnie uczyła i teraz muszę poszukać, gdzie jest mój karton z moimi ciachami. Bo nie wiem. Także po znalezieniu kartonika tutaj mam ciastka także od siostry, ale także mam ciastka, które ja robiłam. I zaczniemy od tych właśnie jesiennych, ponieważ dzisiejszym tematem przewodnim to jest dynia i wszystko to związane z dynią. Także to moje pierwsze wyroby, także mam nadzieję, że Wam się spodobają. I to jest na cieście piernikowym, wylane lukrem, taki piękny piernik około 10 cm, zachowany w folii, żeby już tego nie dotykać. Tak wygląda z bliska. Takich dyni mam na razie dwie. Są też takie mniejsze dynie. Wyglądają w ten sposób. No i, bo ja na przykład Halloween nie obchodzę, ale bardzo lubię tą jesienną atmosferę, kiedy pojawiają się światełka w domu, świeczki, dynie, ozdoby takie już jesienne, ale za niedługo będą także święta Bożego Narodzenia, więc siostra poszła o poziom wyżej i mnie uczyła robić takie trudniejsze ciastka. Spędziliśmy nad kilkoma ciastkami wiele godzin i dzięki jej cierpliwości mogłam skończyć takie ciacha. Ona już je robiła wcześniej i je powtarza co roku, a ja je robiłam pierwszy raz, także tu jest moja pani Mikołajkowa. Łapiemy ostrość. Pani Mikołajkowa. Mikołaj też gdzieś jest. O, tu jest mój Mikołaj. O tak. Pomocnik i skarpetka na prezenty. Zaczęłam też robić choinki na święta i sobie zrobiłam kilka takich wzorków. No ale to, słuchajcie, te ciastka to mi upiekła siostra, lukier zrobiła siostra, a dzisiejszym moim zadaniem po południu będzie to, żebym zrobiła to sama. Także życzcie mi powodzenia, jak wyjdzie, to pochwalę się w kolejnym filmie. Ciastka będą też, myślę, na sprzedaż, ale to zobaczymy, jak mi wyjdzie. Na razie mam taką
po prostu chyba za 40 ciastek, także no, także tyle. I wracamy do mojego soku. Sok właśnie skończył się gotować, dlatego będę musiała teraz tylko odsmakować, czy nie potrzebuje ten sok cukru. Kolor może nie jest zbyt piękny, ponieważ no, ilość borówki tutaj przeważyła, ale wszystko jest do wypicia. I próbuję. Na razie wygląda to mało ciekawie, ale ma mało wyrazisty smak. A jak ma mało wyrazisty smak i jest mało słodkie, dlatego dodam tutaj za 4 łyżeczki cukru, 3, chyba 4 łyżeczki cukru i muszę nadać temu takiej kwaskowatości. Ja lubię takie lekko kwaskowe soki, dlatego mam gdzieś cytrynkę, w lodówce mam cytrynkę i wycisnę do niej sok. Cytrynka już nie jest też taka świeża, w związku z tym bardzo się cieszę, że ją wykorzystam. Do tego trochę wymasowałam tą cytrynę i wiem, że ona ma pestki, dlatego najprostszym sposobem jest to, że ja sobie po prostu wylewam sok przez palce. Tylko ja będę piła ten sok, w związku z tym moje zarazki, moje bakterie z ręki. O tak. Właśnie ta cytryna. Jak macie takie, wyjdzie Wam taki sok, taki właśnie przecierany, zbyt mdły, cytryna super się sprawdzi. A jeżeli nie macie cytryny, wiecie, kwasku cytrynowego. To będzie na szybkie zużycie. W związku z tym ja tego pasteryzować nie będę. Po prostu wleję sobie do słoików, zamknę je. One powinny zaciągnąć, ale jak ostygną, to ja sobie jeszcze potem włożę to do lodówki. Także przelewam gorący taki sok do takich mniejszych słoiczków, taką porcję. Zakręcam i tyle. Jeżeli będzie Wam się wydawało, że ten sok jest za gęsty, dolejcie wody, zagotujcie i rozlejcie do słoików. Kochani, pierwszy sok z mieszanych owoców, ale głównym składnikiem bazowym miała być marchewka, która okazała się nieobecna w moim domu. Dlatego jest tutaj baza, jest to dynia, troszkę marchewki i reszta owoców. Macie jakieś owoce w zamrażarce, których nie użyliście, gdzieś tam zapomnieliście, wyciągnijcie je z zakamarków tej zamrażarki. Oczyścimy w ten sposób zamrażarkę na kolejne potrawy, owoce, warzywa, cokolwiek. Będzie świeżo. A taki soczek, no, po otwarciu jest super się napić. Także zakręcam tę moją resztkę. Czekam na ostygnięcie, a Wam życzę cudownego, fantastycznego tygodnia i widzimy się za tydzień. Wszystkim moim subskrybentom serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, jakie zostawiacie pod moimi filmami. A nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału.